Cześć! W dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie na speedrunie grę Madison. Już na samym starcie znajdujemy się w dziwnej sytuacji, ponieważ budzimy się w ciemnym pokoju i słyszymy dobijanie się jakiegoś gościa zza drzwi, który zaczyna zadawać nam pytania i wprost sugeruje, że coś żeśmy od Janie Pawlili, ale my do końca jeszcze nie wiemy co. Pod kanapą znajduje uchwyt do małych drzwiczek, który za chwilę nam się przyda. Normalnie, jeśli go nie widzicie, to moglibyście oświetlić go telewizorem, ale ja jestem pro, więc już nie potrzebuję tego oświetlać. Otwieramy drzwiczki i naszym oczom ukazuje się młotek. Próbujemy wydostać się z tego pomieszczenia. Aby to zrobić, otwieram białe drzwi, a następnie wywalam kilka desek, które zakrywają dość nieudolnie dziurę w ścianie, która jest jakimś tajemniczym przejściem. Ogólnie przyznam, że trochę śmieszy mnie ten lewitujący młotek rodem z Harry'ego Pottera, natomiast jest bardzo użyteczny i pomaga nam przejść przez szczelinę, więc nie będę za bardzo na niego narzekać. Powiem wam, że już po wejściu do niej mam ochotę stąd spitalać, nie przechodzić przez to. Z dialogu dowiadujemy się, że wchodzimy do domu dziadka i nagle za nami coś się zawala, sugerując, że chyba już tędy nie wrócimy. I idziemy sobie korytarzem i nagle uświadamiamy sobie, że dzieją się tu dziwne rzeczy. Nagle pojawia nam się jakiś nawiedzony zegar przykryty piknikowym kocykiem. Podbiegamy do niego, ściągamy kocyk i nagle magicznie otwierają nam się drzwi. Wchodzimy do pokoju, a drzwi jak magicznie się otworzyły, tak magicznie się zamknęły. Na środku znajdujemy prezent dla nas z aparatem. Cóż, mogło być to bardziej coś pożytecznego, na przykład piła, ale no trudno. Znajdujemy również kluczyk, który na pewno nam się przyda i portret dziadka. Skoro można brać, to biorę. Drzwi dalej są zamknięte, więc aby je odblokować, robimy fotę, no bo fotki tutaj są magicznymi zaklęciami, które sprawiają, że dzieje się magia. Nagle zgasło światło, co jest trochę niepokojące. Wszystko zaczyna skrzypieć i trzeszczeć i po raz kolejny pojawia nam się nawiedzony zegar z kocykiem. O co chodzi tutaj z tymi zegarami? Nie mam pojęcia, natomiast wydaje mi się, że mam pojęcie, co należy teraz zrobić, gdyż tutaj widzimy miejsce, które idealnie pasuje do portretu dziadka. Natomiast dowiadujemy się, że nic z tego biznesu, ponieważ nie mamy gwoździa. Ale za to po raz kolejny mamy zegar, więc podejdźmy do niego, może zdarzy się coś ciekawego. Zdejmujemy kocyk i nagle, no kto by się spodziewał, gwóźdź wbity w zegarową tarczę. Nagle pojawia tam się jakaś baba na korytarzu. Nie wiem, jak ona tamtędy przeszła, bo tam nie ma drzwi. To było mega creepy. Ale nie poddajemy się, musimy najpierw powiesić obraz, no bo to jest przecież najważniejsze, co musimy zrobić w nawiedzonym domu. Powiesić obraz. No i jak nie wiemy, co dalej, to znaczy, że trzeba zrobić fotkę. Strykamy, zatrząsł się wszechświat i nagle pojawiły się magicznie drzwi. Chyba mieliśmy do nich kluczyk. Tak, to był ten kluczyk, który znaleźliśmy w szufladzie. Wreszcie się do czegoś przydał. I wchodzimy do jakiegoś dziwnego pokoju, który wygląda jak jakaś mega graciarnia. W każdym razie w pokoju znalazłam klucz w pudełku po zapałkach oraz przy okazji zyknęłam fotkę pentagramu na ścianie, ponieważ przyda nam się później. W pokoju dalej znajdujemy safe, do którego był ten kluczyk i go otwieramy. No, ciekawe co znajdziemy w środku. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jakaś pałka, łopata albo siekiera do samoobrony, bo tu zdecydowanie normalnie nie jest. I co znajdujemy? Tylko notatnik. Będziemy mogli zapisać swoje wrażenia, ale super. No, generalnie za bardzo nam to nie pomoże. Przeszukajmy sobie przy okazji szafki, ale chyba nic tutaj ciekawego też nie znajdziemy. Dobra, idziemy szukać kolejnego przejścia. Wychodzimy z pokoju i nagle gaśnie światło, no bo jak żeby inaczej. Jednocześnie otwierają nam się drzwi i wchodzimy do kuchni połączonej z jadalnią. Przynajmniej tak to wygląda. I dowiadujemy się, że nasz dziadek zmarł dawno, więc ten bałagan ma wytłumaczenie. Oczywiście teraz wysiada prąd. Prawdopodobnie przez to, że na dworze jest jakaś burza i słychać pioruny, więc oczywiście musimy udać się do najfajniejszego miejsca w każdym horrorze, czyli do piwnicy, aby ponownie włączyć generator. Włączanie generatora jest dosyć proste, po prostu jest to kombinacja klikania w górę lub w dół bezpiecznika do momentu, aż trafimy na odpowiednią kombinację. Włączamy generator, światło wraca i idziemy ponownie przeszukiwać kuchnię. Być może znajdziemy w niej coś, co przyda nam się w kolejnych etapach gry. Zaczniemy sobie chyba od przejścia w rejon kuchni. Poprzeszukujmy może szafki. W szafkach zazwyczaj znajdują się fajne rzeczy i mamy to bingo! W dolnej szafce koło kuchenki znajdujemy klucz. Teraz musimy jeszcze na chwilę wrócić do sejfu, bo przy sejfie znajdowała się kaseta, o której zapomniałam, w sensie zapomniałam ją podnieść, a ona będzie nam potrzebna do odblokowania kolejnego etapu rozgrywki. I teraz z powrotem z tą kasetą biegniemy do kuchni, przesłuchać ją na urządzeniu do przesłuchiwania kaset. Matko Boska, wypadło mi z
głowy, jak to coś się nazywa. W każdym razie wkładamy ją tutaj i odsłuchujemy. Z kasety dowiadujemy się dosyć ciekawych rzeczy, więc lepiej sobie posłuchajcie, bo w sumie i tak nie możecie nic więcej zrobić. W skrócie dowiadujemy się z niej, że prawdopodobnie przyczepił się do nas jakiś demon, który powoli będzie pożerał naszą duszę, ponieważ bardzo chce powrócić do świata żywych. Przerwanie tej więzi jest bardzo trudne i jedyne co możemy zrobić to pomóc temu demonowi, aby osiągnął swój cel i wreszcie się od nas odczepił. No tego to jeszcze nie grali, żeby pomagać demonowi. Dowiadujemy się również, że takie demony przychodzą na nasz świat poprzez połączenie się z różnego rodzaju przedmiotami i zniszczenie przedmiotu nic tutaj nie pomoże, ponieważ demon krąży już wśród nas. Przy okazji, będąc opętanym, będziemy doświadczać ciekawych zjawisk, takich jak zawroty głowy, halucynacje, a także dziwne zachowania owadów wokół nas. Stąd te wszystkie karaluchy, które wskazują nam drogę, one też chcą pomóc demonowi. Mówię wam, są z nim w zmowie. A więc jak słyszycie, czekają nas teraz same fajne rzeczy. No nic, trzeba pomóc temu demonowi i szybko rozwiązać jego sprawę, aby się go pozbyć. Teraz to wyjaśnia sytuację z ojcem, który dobijał się do naszych drzwi, oskarżając nas o różne dziwne rzeczy. Czyli serio jesteśmy opętani? Chyba tak, bo właśnie doświadczamy pierwszej halucynacji, w której widzimy czerwone drzwi. Wydaje mi się, że w jakimś filmie już to grali. Dajcie znać, czy kojarzycie, o który chodzi. W międzyczasie ujawiają się nasze dziecięce zdolności rysowania. Te rysunki są raczej dosyć średnie, no ale przynajmniej można na nich te drzwi rozpoznać. I czy wy też widzicie te ogromne pajęcze nogi, albo raczej nogi karalucha wystające zza tych drzwi? No ja bym tam z własnej woli chyba nigdy nie poszła, ale to tylko gra, więc zaryzykujmy. Idźmy poszukać tych drzwi. I gdzie takie drzwi mogłyby się znajdować, jak nie w piwnicy? Dokładniej, to w najgłębszych czeluściach. Jeszcze musimy się przecisnąć przez szczelinę, przez którą nie wiem, kto normalny by przechodził. I dlaczego ktoś nie zrobił tu normalnego korytarza? Nie mam zielonego pojęcia. Może to miało być jakieś ukryte pomieszczenie, ale i tak jest to dosyć dziwne. Dobra, dochodzimy do drzwi i oczywiście strzelamy fotę, bo jest to nasz klucz do otwierania zagadek. I sprawdźmy, co będzie za nimi. O, korytarz ze świec. Jak pięknie i klimatycznie. Widzieliście kiedyś studnię w piwnicy? Ja nie widziałam nigdy, przynajmniej do tego momentu. Więc coś mi się wydaje, że wszystko, co tutaj się wydarzy, to będzie jedna wielka halucynacja, bo nie sądzę, żeby to mogło być realne. A druga rzecz, która bardzo mnie zastanawia, to kto do cholery zapalił te świece w piwnicy? I jakim cudem one tyle czasu płoną? Dajcie nam miarę na sprzedawcę. Niedługo listopad, przydadzą nam się takie. Będziemy musieli rozbroić te 3 ogromne kłódki, które znajdują się wokół niej. Na szczęście wcześniej się ubezpieczyliśmy i zrobiliśmy zdjęcie zagadki ze ściany, która daje nam rozwiązanie. Widzicie, mówiłam, że nam się to przyda, ale jesteśmy sprytni. Nie no, zgrywam się tak serio, to przecież już przechodziłam tą grę, więc wiem, że będzie to potrzebne. Teraz otwieramy 3 kłódki, ustawiając odpowiednie kody. Tak, że ten szczytowy kod, w sensie wzorek z naszego pentagramu, to ten, który znajduje się z tyłu studni. No i nasza studnia teraz magicznie może się otworzyć, ale najpierw co musimy zrobić? Oczywiście, że zdjęcie. Wow! Gruz lecący do góry, no tego jeszcze nie grali. Być może w ogóle jesteśmy do góry nogami, ale wtedy po co mielibyśmy schodzić do dołu i czy schodząc do dołu weszlibyśmy tak naprawdę na górę? Nie mam pojęcia, ale to wydaje się być nieźle porąbane. Ja nigdy bym nie weszła do tej studni. Nie ma bata, żeby mnie tam siłą ściągnęli. I teraz nagle okazuje się, że nasza studnia jest prawie że bezgraniczna, że znajduje się tu jakieś ogromne pomieszczenie wypełnione wodą, która w dodatku śmierdzi, więc nie ma pojęcia, co w tej wodzie się znajduje. I dlaczego pali się tutaj światło? Czy ktoś tu już wcześniej schodził? Nie wiem, ale znajdujemy metalową puszkę, która będzie nam bardzo potrzebna później, więc oczywiście ją zabieramy. Odwracamy się i nagle zauważamy, że wyjście zostaje zamknięte taśmami policyjnymi, żółtymi, które uniemożliwiają nam wyjście z tej piwnicy. Na pewno nie dałoby się ich rozwalić. Ja bym je zębami wygryzła, jakby trzeba było. Ale za to znajdujemy krótkofalówkę, która być może będzie stanowić rozwiązanie tej zagadki. I okazuje się, że zamiast stanowić rozwiązanie, to nagle stwarza dodatkowy problem, ponieważ gasi nam światło. Po czym światło zapala się i teraz my jesteśmy otoczeni żółtymi taśmami, więc wydaje mi się, że te taśmy są też opętane przez tego demona. Ale to tylko takie moje głupawe przypuszczenie, nie bierzcie tego totalnie na serio. Chodząc tą mikrofalówką, znaczy krótkofalówką, w pewnym momencie możemy się skapnąć, że w niektórych miejscach słychać ją
się trochę głośniej. Strzelamy fleszem, żeby oświetlić pomieszczenie i nagle okazuje się, że biega tam jakiś nagi babsztyl. No nic, pozostaje nam tylko nadzieja, że to bardzo dziwny hydraulik, który przyszedł naprawić pękniętą rurę, no, co wyjaśniałoby zalanie tej piwnicy, w sumie tej studni. Ale sytuacja powtarza się i znowu słyszymy głośniejsze trzaski krótkofalówki, strzelamy fotę i ponownie widzimy tą babę biegnącą za czymś, czyżby goniła jakiegoś białego królika? Nie, zdecydowanie nie, ponieważ to nie jest Alicja w Krainie Czarów. Chociaż zgadzałaby nam się tutaj też obecność zegarów. Ale wracając do rozgrywki, okazuje się nagle, że ta baba jest totalnie niefotogeniczna i nie wychodzi nam na żadnym zdjęciu. Nagle nasza krótkofalówka zaczyna migać i odtwarza nam się nagranie, więc chyba mamy halucynację w halucynacji. Streszczając Wam ten fascynujący monolog płynący z krótkofalówki, dowiadujemy się, że jakaś pewna policjantka schodzi do piwnicy Madison, w której właśnie znajduje się studnia. Być może jest to dokładnie ta sama studnia, w której obecnie my jesteśmy, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie funkcjonariuszka narzeka na okropny smród, po czym znajduje tam masę martwych ciał należących do zaginionych osób, a właściwie to, co z tych ciał zostało, ponieważ leżą tam jakieś ramiona, ręce i tak dalej. I to, co ona opowiada, my nagle też zaczynamy widzieć. Wydaje się więc, że mamy nie tylko omamy słuchowe, ale także wzrokowe. A może to wszystko jest jedną wielką halucynacją? Prawdopodobnie tak. W każdym razie nasza policjantka nagle wyczuwa obecność czyjąś i zaczyna jej się wydawać, że nie jest tam sama. Co my zresztą też podejrzewamy, bo ciągle widzimy to gołe babsko, które biega po tej studni. Policjantka każe jej wyjść i się pokazać i nagle bum! Wszystko wokół zaczyna lewitować. No niezła schiza. Muszę przyznać, że w połączeniu z tym migającym światłem to można się nieźle wystraszyć. Tamta coś do niej krzyczy, żeby nie podchodziła, podniosła ręce do góry, żeby się od niej odsunęła, ale ona chyba za bardzo się jej nie słucha. Podchodzi do niej coraz bliżej i w pewnym momencie chyba ją dopada. Kończyny znikają i znowu zaczynamy słyszeć, jak biega po studni. Robimy jej zdjęcie i tym razem atakuje nas. Oczywiście jak zwykle nie udało nam się zrobić jej fotki, więc dalej jest niefotogeniczna. Potem magicznie wszystko ucicha, światło przestaje mrygać i nagle pojawia się ponownie, a my mdlejemy i budzimy się otoczeni czerwonymi drzwiami. Wieloma czerwonymi drzwiami. Ale każdy rozsądny wie, że drzwi są po to, żeby je otwierać, więc próbujemy szczęścia i otwieramy wszystkie drzwi po kolei. Kiedy wszystkie zostaną otwarte, nagle bum! Zamykają się ponownie. Chyba mają niezły przeciąg w tej piwnicy, mówię Wam. Ale nic się nie stało, ja przecież mam klucz, no bo pamiętajmy o tym, że kluczem do wszystkiego w tej grze jest aparat. Żeby wiedzieć, które drzwi wybrać, to patrzymy, skąd wyłażą karaluchy i cykamy fotkę. Przyznacie, że te drzwi wybuchły jak rodem z jakichś filmów akcji. Nigdy więcej nie chcę tam wracać, więc wyłazimy z tej piwnicy. Musimy się jeszcze tylko przeczołgać przez ścianę i nagle Madison postanawia nam spłatać figla i nam się ukazuje, żeby nas przestraszyć. W ogóle ogarniacie, że ona pokazała nam język? Niezła z niej agentka. Dobra, wyłazimy już z tej piwnicy. Po prawej stronie weźcie sobie od razu ten medalik czy coś z planetami, bo przyda nam się za chwilę do kolejnej zagadki. Bierzemy go ze sobą i wychodzimy. Wychodzimy stąd, proszę nas tutaj już nie straszyć. A, no bo my teraz doświadczamy kolejnej halucynacji i tym razem widzimy strych. W sensie nasz bohater bardziej widzi i za chwilę narysuje nam obrazek sugerujący w zeszycie. I w ogóle po raz kolejny zwróćcie uwagę na te odnóża karaluchów wyłażące z tego strychu. Powiem Wam tak, jeżeli ktoś z Was ma jakąś karaluchofobię, to lepiej niech nie gra w tą grę, bo motyw karaluchów przejawia się tutaj dosyć często. Chociaż 14 minuta filmu to być może już zbyt późno, żeby Wam to mówić, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale. A tymczasem dotarliśmy do strychu, wchodzimy sobie po drabince i tutaj czeka nas jedna z ciekawszych zagadek. Jak widać, będzie nam tutaj potrzeba kilka obrazów do powieszenia na ścianie, żeby móc przejść dalej. I te obrazy będą musiały składać się w liczbę 43. 2 obrazy z tego, co już kojarzę, na strychu są, więc idziemy po kolejnej, bierzemy kluczyk z belki i schodzimy z tego strychu na dół. Udajemy się teraz do sypialni dziadków. Tak, moi drodzy, do sypialni dziadków, bo jest to kluczyk do sypialni dziadków. No, kto by się spodziewał, schodzimy z drabinki i idziemy. Kurde, kto znowu włączył ten telewizor? I znowu wiadomości o 43-letniej kobiecie, tak samo jak ten numerek na ścianie. Przypadek? Nie sądzę. Tutaj jest ogólnie dużo poukrywanych takich ciekawostek i wiadomości, więc warto czytać.
czytać, oglądać sobie karteczki, znajdźki i tak dalej, ale mniejsza o większość, zmierzamy sobie do sypialni babci i dziadka. Otwieramy naszym kluczykiem i po raz kolejny te lewitujące klucze. Nie wiem, dajcie mi znać, czy stworzenie animacji ręki otwierającej drzwi kluczem jest aż takie skomplikowane. Nie wiem, w każdym razie wchodzimy do sypialni i jest tutaj niezły bałagan. W szafie znajdujemy pamiętnik babci, ale w sumie jest nam on za bardzo niepotrzebny, no chyba, że szukacie zaginionej kartki do jednego z achievementów, ale gdzie ją znaleźć dowiecie się z poprzedniego odcinka, więc możecie tam zerknąć. Polecam Wam bardzo serdecznie, bo w tym odcinku omawiałam, jak wykonać wszystkie achievementy w tej grze. Otwieramy sobie tą drugą, bardziej istotną szafę, w której znajdujemy dyskietki, polaroidy, nie wiem w sumie jak to się nazywa, nie wiem, są to takie cosie do projektora. A tutaj znajduje się kolejna zagadka, ale my dopiero mamy ten jeden medalik z planetami, więc musimy iść poszukać drugiego. Wychodzimy sobie z sypialni dziadków, idziemy przeszukiwać dom, kierujemy się w stronę telewizora, który nam się poprzednio włączył, ponieważ nagle zaczyna grać tam muzyka z gramofonu. I okazuje się, że drzwi do drugiej części domu są magicznie otwarte. Wow. Po drodze znajdujemy jeszcze kasetę, którą za chwilę sobie przesłuchamy, ale czy myślicie, że Jezus Maria, jak ja nienawidzę tych posągów. Co jest nie tak z tymi posągami w tej grze? One są po prostu straszne, straszą mnie w każdym możliwym momencie. Dobra, wyłączmy ten gramofon i no, patrzcie, co jest nie tak z tą statuą. Wlazła na kanapę, lul. Okej, wchodzimy do pokoju i tutaj znajdujemy projektor, do którego właśnie będziemy potrzebować te dyskietki. Umieszczamy je i okazuje się, że są na nich zdjęcia dziadków. Zobaczcie tylko, jak uroczo kiedyś wyglądali. No, wzruszające chwile, ale nam potrzebne jest rozwiązanie zagadki, a nie te wzruszające chwile. Przełącz się. O, ten projektor też jest nawiedzony. Zobaczcie, on sam się przełącza. Niemożliwe. Co tutaj się od Janie Pawla? Dobra, schodzimy na dół i słuchajcie, nagle są tu karaluchy i projektor zaczyna migać. I widzimy jakieś magiczne kółeczko, więc co robimy? Strzelamy mu fotę. Tylko poczekajmy, aż te zdjęcia poznikają. Pyk. I mamy to. Mamy drugi potrzebny nam talizman. Drugi, no bo trzeci już mieliśmy w środku. A tu jeszcze mamy gratisowo zdjęcie babci w kąpielówkach nad jakimś morzem. Elegancko, elegancko. Dobra. Nie rozproszą nas takie rzeczy. Idziemy sobie teraz do pokoju dziadka, ponieważ w nim znajduje się jego portret, który będzie nam potrzebny do zagadki z portretami. Bierzemy sobie portret dziadzia. Chyba dziadzia, tak to wygląda, chociaż może to jest jakiś wujek? Nie mam pojęcia. No nie wiem, oni na każdym zdjęciu wyglądają inaczej. W każdym razie teraz musimy sobie wrócić z powrotem do sypialni babci i dziadka. O Jezu, co to za jakiś dziwny cień na ścianie. Matko Boska, zaraz zostanę zawału w tej grze. Dobra, idziemy tym korytarzem. Mam nadzieję, że tu już żadna statua mnie nie nawiedzi. Ach! Jezus Maria, co za głupie statuły, nie polecam, zdislajkujcie jej w komentarzach. Koniec tego, żadnych więcej jumpscarów, please. Ta gra jest okropna pod tym względem, to jest, słuchajcie, najstraszniejszy horror, w jaki grałam. Wszystko trzeszczy, skrzypi i wyskakuje, strasząc was, no po prostu dramat, nie wiem. Okej, w każdym razie jesteśmy już w sypialni i zmierzamy do naszej zagadki z medalionami. I teraz zagadka polega na tym, że musimy ułożyć planety w kolejności. Z tym, że w grze są dwie możliwości. Może to być albo taka kolejność, albo jej odbicie lustrzane. No i medaliony są z tyłu podpisane, więc nie powinniście mieć problemu z rozpoznaniem. Układamy je w odpowiedniej kolejności, a następnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to przekręcamy je tymi pokrętełkami pod spodem. No i chyba zrobiłam to poprawnie, bo coś tam się za winklem zadziało. Sprawdźmy to. Tak, dokładnie tak. Otworzyła nam się skrytka i teraz możemy dostać się do niej za pomocą młotka. I bardzo dobrze, że nie odłożyłam go do sejfu, bo teraz musiałabym po niego biec. A uwierzcie mi, w innych rozgrywkach tak mi się zdarzało, więc nigdy nie odkładajcie tego młotka. W tej grze on jest potrzebny dosłownie wszędzie. Jezu, strasznie dużo tych gwoździ ktoś tu nawbijał. Dobra, dostaliśmy się do środka i bierzemy portret chyba babci, tak mi się wydaje, ponieważ z tyłu w skrytce znajdujemy jej medalik i orientujemy się, że dziadek próbował chyba ją przywrócić z martwych? Nie mam pojęcia. Czemu mi się znowu zamykają drzwi? Co tu się dzieje? I znowu gaśnie światło. Ja się boję, nie chcę tam iść. Wracam do kuchni, bo przypomniało mi się, że mamy do przesłuchania jeszcze kasetę. Kasetę z numerem 2.
Swoją drogą bardzo ciekawą kasetę, ponieważ mamy tutaj ciąg dalszy wykładu o opętaniu i dowiadujemy się, że demon chce od nas czegoś więcej niż tylko naszego ciała i duszy. Prawdopodobnie nasz demon, jak wszystkie inne demony na świecie, o ile w ogóle istnieją, mam nadzieję, że nie, ale ma jakieś niedokończone sprawy, które musimy za niego dokończyć. I dowiadujemy się z tego nagrania również bardzo szalonej rzeczy, a mianowicie takiej, że demony po opętaniu przenoszą żywiciela w inny wymiar i do końca nie wiemy, czy przenoszą nas tam tylko i wyłącznie w naszym umyśle, czy również i fizycznie. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy to, co widzimy i przeżywamy, dzieje się naprawdę, czy to jest tylko ściema i halucynacja. Przyznam, że jest to bardzo ciekawa teoria, chociaż osobiście nie chciałabym być tam przenoszona tak fizycznie, bo jeżeli ktoś przenosi cię fizycznie, to znaczy, że fizycznie może też coś ci się stać. Bo jeżeli byłaby tylko to nasza halucynacja i wyobraźnia, to znaczy, że nie moglibyśmy tam umrzeć. I w sumie tak też zadziało się w studni. Ta istota nas nie skrzywdziła. Co prawda zemdliliśmy i się obudziliśmy gdzie indziej, ale wygląda na to, że byliśmy tam tylko w umyśle. Ale to nie oznacza, że w innym momencie możemy nie być tam również fizycznie. To jest trochę pokręcone, ale musimy iść dalej. Mamy 2 obrazy, więc postarajmy się dojść na strych, chociaż robi się tu tak ciemno, że ja zaraz kisnę i nagle widzę jakiegoś dzikiego stwora, ale udam, że go tam wcale nie było. O Jezus Maria, to było upiorne, sami musicie przyznać, ale całe szczęście, że w tej grze nic nas za bardzo nie gania. Przynajmniej na razie, bo niestety jest jeden taki moment, a właściwie 2 momenty, więc no nie do końca moja teoria jest prawdziwa, że nic nas nie gania, przynajmniej na razie nas nic nie gania. Wracajmy do zagadki z obrazami. Na ścianie mamy numer 43, co sugeruje, że suma bądź też różnica wieku osoby na portrecie i liczby na ścianie musi być równa 43. Jeśli chcemy poznać liczby na ścianie, to musimy zrobić co? Zdjęcie, oczywiście, że zdjęcie, ale nie sugerujcie się tym filmem, bo u Was na ścianie liczby mogą być inne. Na tym obrazie mamy 68 minus 13 daje nam 55, to znaczy, że to nie jest ten obraz. Następny obraz 33 lata, więc też ani suma, ani różnica się nie zgadza, więc musimy poszukać innego obrazu. I z tego co pamiętam, to on leżał sobie tutaj w kącie i to jest chyba jakaś nasza babcia albo ciotka, nie wiem. W każdym razie ona ma 56, co sprawia, że 56 minus 13 daje nam 43, więc jest to idealny obraz na to miejsce. Następnie mamy tutaj to drugie miejsce, robimy zdjęcie i na ścianie mamy cyfrę 25. Więc szukamy obrazu z 18-latkiem albo 68-latkiem, więc wygląda na to, że tutaj będzie nam pasował obraz naszego dziadka. Tak, zgadza się. Jego wieszamy na ścianie i teraz zostają nam 2 miejsca. Jeżeli oszczędzacie zdjęcia, bo robicie jakieś achievementy, to możecie je strzelić losowo, a jeżeli nie, no to możecie użyć aparatu i po prostu sobie to policzyć. W każdym razie, jeżeli nam się to uda, to powinno nam się odblokować przejście i chyba się udało, bo światła zaczynają nam migać. No aż mnie kusi, żeby zerknąć przez tą dziurkę, więc zerkam. Ale przyznam wam szczerze, że włos się jeży na głowie. Te drzwi się zaczynają otwierać. Czy coś nam wyskoczy na twarz? Chyba nie. Po prostu mocno trzasnęło drzwiami, znowu zrobił się przeciąg i wywaliło dziurę w murze. W każdym razie udało nam się przedostać. Na stoliku mamy zapalniczkę, więc bierzemy ją i idziemy. Uwierzcie mi, ja też tego nie chcę robić, ale musimy, bo bez tego się stąd nie wydostaniemy. I teraz uwaga, ludzie o słabych nerwach, bo tutaj będzie sporo jumpscarów. Ogólnie, jeżeli chcecie bardzo szybko przejść ten labirynt, to w momencie, w którym skończą się ślady na ścianie i zdjęcia, po prostu sobie skręcacie w lewą stronę i po prostu idziemy aż do samego końca, aż natkniemy się na ścianę, na mur, czy jak to zwał. Nie skręcamy w żadną lewą, prawą, nie wiadomo gdzie, po prostu idziemy, aż skończy nam się droga. I minęliśmy 3 ścieżki, więc zaraz powinniśmy być. I uwaga, czy teraz będzie nasza ściana? Jeszcze dosłownie kawałeczek, ale w momencie, w którym znajdziemy ścianę, mamy to, skręcamy sobie w prawą stronę i znowu idziemy do samego końca. No, tutaj trzeba być wytrwałym w swoich postanowieniach. Ogólnie, jeśli gaśnie wam zapalniczka, to w tym momencie może pojawić się jumpscare, więc jeżeli macie słabe serce, to uważajcie. Dotarliśmy do ściany i teraz skręcamy w lewo. I teraz znowu zasada się powtarza, czyli skręcamy w prawo, lewo i prawo, lewo, ale tutaj już nam się pojawia nasza baba z kanałów, więc po prostu idziecie sobie za nią. Tutaj już nie idziemy do końca ścian, tylko po prostu prawo, lewo i uwaga, jumpscare! Co za paskuda.
Ogólnie to ja nie rozumiem troszeczkę zasady tego horroru, ponieważ generalnie jeżeli jesteśmy opętani, to rozwiązaniem jest pomóc temu demonowi, aby się od nas odwalił, czyli musimy wykonać za niego brudną robotę, dokończyć jego tutaj ziemskie niedokończone sprawy, żeby on mógł sobie tam spokojnie robić co chce, ale jednocześnie on cały czas nas nawiedza i straszył, uniemożliwiając mu dokończenie jego roboty, co jest totalnie bez sensu. Tak jest moje zdanie. Uważam, że byłoby dużo lepiej, gdyby ten demon zamiast nam przeszkadzać, to biegałby tutaj koło nas z jakimś laserowym wskaźnikiem albo różdżką jak kupidynek i wskazywał nam po prostu drogę. Mówiłby nam, hej, tędy nie idź, tutaj czeka cię coś złego, albo idź tędy, tu jest prawidłowe rozwiązanie. Hej, musisz podnieść ten klucz, nie pomiń go. No uważam, że byłoby to super. Ja bym się tak nie męczyła i on szybciej miałby wykonaną robotę. Uważam, że te demony są słabe w PR i totalnie nie wiedzą jak się sprzedać. W międzyczasie przeszliśmy już prawie cały ten mroczny i mglisty cmentarz, no bo jak żeby inaczej było, w każdym szanującym się horrorze musi być mroczny, mglisty cmentarz i to w dodatku opuszczony. Chociaż z drugiej strony nie wyobrażam sobie zaludnionego cmentarza, no chyba, że w listopadzie na Wszystkich Świętych, no to faktycznie. Ale moi mili Państwo, naszym oczom ukazuje się studnia i tym razem przy tej studni nie ma klimatycznie zapalonych świec. Jest ciemno, a my schodzimy coraz głębiej. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Pewnie nie, ale i tak musimy to zrobić, bo nie mamy innej drogi. To jest taki moment jak podczas długiej wycieczki pieszej, kiedy zrobicie x kilometrów i jesteście już tak zmęczeni, że w pewnym momencie mówicie, wale to, nie idę dalej, ale z drugiej strony uświadamiacie sobie, że jeżeli nie pójdziecie dalej, to nigdy nie dotrzecie do domu i nigdy nie odpoczniecie, więc nie chcecie spędzać tam ani minuty dłużej i mimo wszystko idziecie. Albo spadacie jak nasz gość ze studni, ale Matko Boska, tu słychać tyle trzasków, że brzmiało to jakbym przeleciała co najmniej ze 3 piętra w dół. Wow, i nagle budzę się na drewnianej podłodze. Świetnie. Drewniana podłoga w zupełnie nieznanym mi innym miejscu. Pełnym świec, mroku i niepokojów. Na szczęście na podłodze znajdujemy gazetę. Gazeta to taki Google starych czasów i z nich możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, w sensie, że dosyć dużo działo się w tym miejscu i znajdujemy się w jakiejś opuszczonej katedrze, którą zamknięto i że zdarzyła się tutaj cała masa złych rzeczy. Między innymi śmierć 13 robotników, którzy budowali tą katedrę, masowe publiczne przebudzenie seryjnej morderczyni Madison, a także strzelanina, w której tragicznie zginęło kilkanaście osób. No, generalnie dużo pokręconych story. Chciałam jednak zwrócić uwagę, że znalazłam żółtą świecę, która za chwilę nam się przyda. Docieramy do tablicy, robimy zdjęcie i nagle znajdujemy się w 1987 roku, czyli w momencie, w którym doszło do przebudzenia seryjnej morderczyni. Ale spokojnie, ja się czuję tutaj totalnie bezpiecznie, bo wiem, że tu jej nie ma, ponieważ od samego rana łazi za nami. Także spokojnie, my się już kumplujemy. Chodźmy zobaczyć, co tutaj jest. Idziemy tym krętym pomieszczeniem. Na szczęście jest bardzo fajnie oświetlony, przynajmniej tutaj nie jest ciemno. I trafiamy, słuchajcie, na informacje o kolorze śmierci, kolorze wina, kolorze krwi Jezusa, czyli kolorze czerwonym. Druga karteczka mówi nam o kolorze życia, kolorze pokoju, kolorze naszych małych aniołków, czyli zielonym. I to są wskazówki, które są nam potrzebne w tym labiryncie. W międzyczasie znajduję drugą czerwoną świecę oraz dzwonnicę. Ale na razie tutaj nic nie możemy zrobić, więc wracamy. Generalnie ten labirynt jest chyba moim ulubionym miejscem, ponieważ zagadka i rozwiązanie tego labiryntu jest dosyć ciekawa. Tłumaczyłam ją dokładnie w poprzednim odcinku, ale jeżeli nie kumacie o co chodzi, to powiem wam to z przyjemnością jeszcze raz. Generalnie w tej katedrze znajdują się 4 labirynty i takie same 4 labirynty są w tej drugiej katedrze w 1951 roku. I one są podzielone na 4 kolory: niebieski, żółty, zielony i czerwony. Tak samo jak nasze świece. I jednocześnie mamy 4 rodzaje obrazów, czyli obraz Chrystusa, Stworzyciela, Maryi i aniołków. Każdemu obrazowi odpowiada odpowiedni kolor, zgodnie z wytycznymi, które widzieliśmy przy dzwonnicy, czyli kolor czerwony, czerwona świeca i kolor Chrystusa. I tak samo jest z aniołkami, gdzie mamy kolor zielony i rozwiązanie 2 kolejnych kolorów znajduje się w tym drugim roku i jest to kolor niebieski, czyli kolor Maryi i kolor żółty, czyli kolor Stworzyciela. W międzyczasie, jak widzieliście, przeszłam żółty labirynt i w żółtym labiryncie nie udało mi się położyć świecy, ponieważ nie było tam obrazu Stworzyciela. Tak, jest to takie dodatkowe utrudnienie. W każdym z tych 2 czasów układa się po 2 świece. Wydaje mi się, że tak jest za każdym razem, więc jeżeli macie na starcie 2 świece
świecę żółtą i czerwoną, to od razu sprawdźcie sobie 87 rok. U mnie żółta odpadła, więc idę do labiryntu czerwonego i jeżeli znajdę tutaj czerwony obraz, czyli obraz Chrystusa, to kładę przy nim czerwoną świecę i dzięki temu rozwiążę jeden labirynt. No i obraz mamy, więc świecę kładziemy, mamy jedną mniej i jak widzicie, jeżeli traficie dobrze, to świeca się zapali i zgaśnie na chwilę obraz, włączy się też zapis gry, to znaczy, że rozwiązaliście zagadkę prawidłowo. Została nam jedna żółta świeca, która nie jest z tego roku, to znaczy, że jest 1951. Jest troszeczkę trudniej, bo tam pojawia nam się Hans, ale za chwilę tam dojdziemy, więc zobaczycie, o co chodzi. I w tamtym roku powinny być też dwie świece. I znowu historia się powtarza, te świece mogą być z tamtego roku, ale mogą być równie dobrze z tego roku. Ogólnie można by pewnie przejść pozostałe te dwa labirynty i po prostu zobaczyć, czy odpowiednie obrazy się w nich znajdują. Jeżeli się znajdują, to znaczy, że tak, są z tego roku, a jeżeli nie, to znaczy, że trzeba rozwiązania szukać w 51 roku. Ale nie chce mi się tego robić, uważam, że strata czasu, zaufam przeznaczeniu. Teleportowałam się do 51 roku i znalazłam pierwszą świecę. Ogólnie możecie też czytać ulotki, bo na ulotkach, jak widzicie, są rozwiązania labiryntów. W sensie macie pokazaną drogę, jaką powinniście podążać, żeby dotrzeć do pomieszczenia z tymi stołeczkami. Chodźmy sobie teraz do tej głównej sali, bo tutaj nic po nas i już wchodząc tam zaczniemy słyszeć szlochy kobiety dobiegające z konfesjonału. Możemy sobie podejść tutaj z drugiej strony, żeby ją troszeczkę popodsłuchiwać, ale jeżeli czytaliście gazetę, to pewnie wiecie, że jest to Nancy. Tak, ta sama Nancy, która dokonała pewnej zbrodni. No, nie owijając w bawełnę, zaciukała swojego męża i przyznała się do tego podczas spowiedzi w konfesjonale, więc ksiądz wydał ją policji i została zatrzymana. Nie wiem, czy w takich przypadkach już nie obowiązuje tajemnica spowiedzi, ale nie mnie to oceniać. Przejdźmy sobie teraz do żółtego labiryntu, bo mamy świecę, która będzie tutaj pasować. Żółty labirynt jest chyba najprostszy, bo ta droga nie jest zbyt zagmatwana. O tak, tutaj się znajduje obraz Stworzyciela, mamy żółtą świecę i zadziałało kolor naszego Pana. Wszystko się zgadza. Więc mamy rozwiązane dwa labirynty. Została nam świeca niebieska, którą też mamy i świeca zielona, którą mam nadzieję, że niedługo znajdziemy. Naprzeciwko nas znajduje się niebieski labirynt i od razu sobie tam pójdziemy, licząc na to, że tutaj tą świecę będziemy mogli umieścić, bo jeżeli nie będziemy mogli jej umieścić tutaj, to znaczy, że trzeba wrócić do 87 i tam będzie jej miejsce. Niebieski labirynt jest chyba najbardziej zwalony, bo jakoś tak mam wrażenie, że jest w nim najciemniej przez ten kolor i jeszcze jest chyba najbardziej poplątany z tego, co pamiętam, więc przyznam Wam szczerze, ja tu nawet z ulotką się gubię. I co mamy? Aniołki, Stworzyciel i Chrystus, więc niestety nie. To znaczy, że nasza niebieska świeca będzie pasowała do 87. Teraz musimy znaleźć zieloną świecę i zieloną świecę wypróbować tutaj, więc prawdopodobnie zielona świeca będzie pasować tutaj, bo na razie mamy tylko jedną żółtą, a tam mamy w sumie jedną czerwoną, więc tam pójdzie niebieska, tutaj pójdzie zielona i wszystko będzie się zgadzać. Tak, to zdecydowanie nie jest zła wiadomość, bo to oznacza, że będziemy musieli się tutaj borykać tylko z jedną świecą. W międzyczasie Nancy chyba kończy swój dialog i wyrzuciła nam karteczkę, a na karteczce mamy napis, że on tu jest. I tak, Nancy mówi o tym wariacie w masce, którego za chwilę poznacie, więc nie zszokujcie się, nie zdziwcie i nie przestraszcie. Jak widzicie, pojawiła nam się również zielona świeca, która magicznie wisi sobie w powietrzu. Musimy oczywiście do niej podejść, co przyznam, że niechętnie zrobię, ponieważ nie lubię tego momentu gry, no ale nie mamy wyjścia, no bo inaczej tego nie przejdziemy. Świeca spada, my ją podnosimy. Teraz będziemy musieli kierować się do ostatniego labiryntu, ale kiedy będziemy próbowali to zrobić, to uwaga, jumpscare, wyskakuje na nas Hans i przecina nam dłoń. I teraz opcja jest taka, że trzeba szybko zapitalać do kolejnego labiryntu. W czerwonym mieliśmy świecę w tamtym drugim roku, to znaczy, że musimy biec tutaj do tego zielonego. I no liczmy na to, że Hans nam nie wyskoczy na twarz. Ogólnie to sytuacja wygląda tak, że jak się szybko pobiegnie i szybko to zrobi, to on czasami nie zdąży się nawet za bardzo pojawić. Natomiast im dłużej stoicie, im dłużej się zastanawiacie, tym macie większą szansę, że was dopadnie. Mamy świecę z aniołkami, stawiamy ją na właściwym miejscu i teraz spitalamy do tamtego drugiego roku, ale żeby to zrobić, musimy oczywiście wyjść z zielonego labiryntu, a potem pokonać
przejść między ławkami tutaj w tym kościele. I ogólnie z Hansem jest jeszcze taka historia, że on jakby nie atakuje od razu, tylko robi wam kilka jumpscarów, pojawia się przed wami i z tego co ja zauważyłam, to on tak ze 3-4 jumpscary robi, zanim w ogóle was zaatakuje. Jeżeli jest przed wami, no to nie możecie jakby biec w jego stronę, bo was capnie. Ale jak widzicie, mi się tutaj udało to zrobić od razu, bez jego pojawienia się. Być może właśnie dlatego, że zrobiłam to turbo szybko. Strzelamy fotę i jesteśmy już w 87 i właściwie powiem wam, że jesteśmy bezpieczni. Teraz została nam ostatnia świeca, którą sobie szybciuteńko na speedrunie musimy postawić. Tutaj macie jeszcze w razie czego rozkłady katedry, jakbyście nie pamiętali gdzie, jakie pokoje się znajdują, ale myślę, że idzie to łatwo obczaić. No i tak jak mówię, lecimy sobie teraz ze świecą niebieską, świecą ostatnią. Mój znienawidzony, najdłuższy i najbardziej skomplikowany labirynt, którego nie znoszę. No po prostu masakra. Tu nawet nie widać nic w tych zaułkach. Tu? Tak, tutaj mamy już stołki. No i ostatnia świeca przy Maryi. Tak, kolor niebieski, czyli kolor Maryi. Stawiamy świecę i mamy to. Teraz powinniśmy usłyszeć dzwony. Tak, słyszymy dzwony. Jestem ciekawa, kto w nie zadzwonił, pewnie Madison. Musimy teraz pobiec do dzwonnicy. Na szczęście znajdujemy się akurat w tym roku, w którym ta dzwonnica jest, bo dzwony usłyszelibyśmy też wtedy, gdybyśmy byli w 51. Tylko że wtedy musielibyśmy się tutaj przeteleportować, pobiec do dzwonnicy i potem znowu tam wracać, więc a na szczęście jesteśmy od razu tutaj, więc po prostu udajemy się do dzwonnicy. Ja wam tutaj to szybko speedrunuję, oczywiście na przyspieszeniu wideo, niczym to szybko biegała w grze, ale wy dzięki temu zaoszczędzacie kilka minut. A teraz podnosimy klucz, który w niej znajdujemy i jest to klucz do konfesjonału Nancy. Ciekawe, czy ją tam zastaniemy. Sprawdźmy to. W sumie to jest takie trochę upierdliwe miejsce, jeżeli chodzi o achievement ze zdjęciami, bo jeżeli pomylicie się i nie zapamiętacie tych świec, to tutaj idzie sporo tych fotek napstrykać, przenosząc się między czasami, nie? Dobra, jesteśmy teraz w 51. Idziemy sobie do konfesjonału. Tutaj uwaga, bo może nas znowu straszyć Hans. Mam nadzieję, że tego nie zrobię, ale zrobimy to bardzo szybko. W sensie otwieramy konfesjonał, wyciągamy co musimy wyciągnąć i spitalamy, bo musimy się udać teraz do trumny Madison znowu w tamtym roku. Tak, bierzemy nasze i w nogi, zanim nas tu dorwie. O, Matko Boska. Typie, weź mnie, nie strasz, aż normalnie mnie ciarki przeszły. O Jezus. Dobra, jesteśmy w 87, więc tutaj już jesteśmy bezpieczni, nic nam nie grozi. Idziemy zrobić porządek z wystawką dla Madison, czyli musimy odnowić tablicę, bo jej ktoś tutaj zajumał, więc włożymy takie czerwone, żeby było bardziej charakterne. I dokładnie, otwieramy trumnę, robiąc focie. No i teraz musimy podnieść czaszunię, która będzie potrzebna do egzorcyzmów. Pojawiają nam się drzwi i to jest, słuchajcie, teraz etap, który normalnie bardzo go nie lubię. I te światła zapalają się i gasną i jest bardzo wąsko i klaustrofobicznie i zewsząd patrzą się na nas oczy z portretów i trzeba biegać tu 500 000 razy, bo jest tu ściana. Kto tutaj tą ścianę położył? No weźcie, nie róbcie sobie żartów. Tu zamurowane, no to musimy biec w drugą stronę. Te światła tak upiornie gasną, że boję się, że coś tam się zaraz pojawi. Otwieramy i oczywiście znowu ściana. Słuchajcie, okazuje się, że Hans jest utalentowanym murarzem. Dokładnie, zobaczcie, jak on szybko to zamurował. Nawet nie zdążyłam zauważyć go i on już to zrobił. I ja nie wiem, i teraz otworzę drzwi i co będzie? Tak, zgadliście, znowu ściana! GG, musimy biec po raz 4, albo 3, albo 5, już nawet nie wiem który. Jezu, jaki to jest irytujący etap. Ile oni każą nam jeszcze tutaj biegać? I teraz, żeby było zabawnie, to jeszcze drzwi nam zupełnie zniknęły. Zdeletował nam drzwi. No i musimy zapiterać, słuchajcie, do kolejnych. To jest więcej niż ja przez całe moje życie wybiegałam na WF-ach. Serio. Aj, Matko Boska. Zapominam za każdym razem, że on tu wyskakuje. No i teraz odwracamy się i dajemy oczywiście w długą do dziury w ścianie. Jak najprędzej nie zatrzymujmy się, bo za chwilę Hans nas zapnie. Jezus Maria. Znowu jesteśmy na strychu. Nie sądziłam, że tak bardzo ucieszę się, że znajduję się na strychu. Dobra, możemy iść, słuchajcie, dalej. Ja już zapomniałam, co ja robiłam w tamtych czasach i co ja tam zdobyłam. A, czaszkę. Czaszkę tam zdobyliśmy, słuchajcie. No, zdobyliśmy tam czaszkę. A teraz dzwoni do nas telefon. Mam nadzieję, że to jest kurier z pizzą, a nie jakiś dzwoniący do nas demon. Biegnę do kuchni. A, i okazuje się, że jest
to nagranie na sekretarkę głosową od księdza Thomasa. I okazuje się, że wreszcie uzyskał informacje, o które prosił nasz ojciec John. Wspomina o tym, że martwi się o naszą rodzinę i o tym, że aby przeprowadzić rytuał, musimy się pozbyć jakiejś rzeczy, która ma dla nas dużą wartość sentymentalną i należy ją złożyć jako ofiarę. Ponadto okazuje się, że nasz rytuał nie jest zwykłym rytuałem, tylko jakimś starożytnym i nasz demon próbuje posunąć się jeszcze dalej niż inne zwykłe demony. Super, zatem mamy w sobie bardzo ambitnego demona. Dowiadujemy się również, że ten sam rytuał próbowała wykonać przed śmiercią właśnie Madison i że potrzebnych jest w nim 7 ciał i 7 okaleczeń, ale niestety Madison go nie ukończyła, ponieważ została zamordowana i teraz to my jesteśmy przed nią opętani, co zmusza nas do ukończenia za nią tego rytuału. Świetnie, to brzmi po prostu jak jakaś przednia zabawa. Nagranie się skończyło i nagle nawiedziła mnie jakaś fala karaluchów. Sprawdźmy, dokąd one zmierzają. Idą do sypialni babci i dziadka. A na końcu tej karaluchowej ścieżki znajdujemy poluzowaną deskę, spod której wyciągamy czerwony klucz, ale coś jeszcze się pod nią kryje, tylko że my obecnie tego wyciągnąć nie możemy, ponieważ nie mamy odpowiednich narzędzi. Jednak młotek to nie wszystko. Okej, pomyślmy, co dalej? Czerwony klucz, z czym nam się może kojarzyć? Oczywiście, że z czerwonymi drzwiami w piwnicy. Boże, już miałam tam nigdy więcej nie iść i znowu muszę tam iść. No ludzie, dlaczego mnie to spotyka? I znowu ten piekielnie ciemny przesmyk. Jezus Maria, tragedia. Jakbym tyle razy tędy przechodziła, to już bym sobie, nie wiem, korytarz wybudowała. No przysięgam, dramat. Dobra, schodzimy na dół i sprawdźmy, czy to ten klucz. Zgadza się, moi drodzy, to jest ten klucz. Ciekawe, co tym razem czeka nas w piwnicy. Składzik i jakaś karteczka, że łom jest w piwnicy. O! Nagle zgasło światło, miga. Coraz bardziej. Co tu się od Jani Pawla? Zaraz dostanę epilepsji. Jesteśmy w piwnicy z milionem przemieszczających się ciągle półek. Kto tak szybko je przesuwa? Nie wiem. Ale... Och, wreszcie mamy trochę światła i możemy się rozejrzeć. Jedyne, co możemy zrobić, to stukać lampę, bo tutaj nic więcej nie ma. Musimy się rozglądać za łomem, ponieważ według kartki łom miał być w piwnicy, ale go nie ma. Za każdym razem, jak stukam żaróweczkę, to tutaj nam się coś przesuwa. Teraz mamy safe, ale go nie potrzebujemy. Teraz znowu nie mamy nic. Mamy łom, moi drodzy. Elegancko, no to stukamy jeszcze raz, może nas przynajmniej teleportuje z powrotem. Dobra, już przestańcie się wygłupiać z tym światłem. Ja wiem, że jest burza i pioruny, no ale nie przesadzajmy. O nie, nawiedzone statuły. Na szczęście statuły też boją się, słuchajcie, fotografowania. O, teraz się pojawiło ich więcej. Ale spokojna głowa, ja mam na to sposób. Po prostu trzeba upolować tą, która najgłośniej sapie. Bo to znaczy, że opętał ją demon. Albo po prostu, że za nim stoi. To chyba ta. Zgadza się, uciekła. No i mamy ich jeszcze więcej. To ta. Oby to była ostatnia partia. I teraz jest tylko jedna? Co jest? Gdzie reszta? No dobra. Walimy foto. O Jezus Maria! O, i teraz mamy mnóstwo statuł. I karaluchów. Co tu się właśnie od Janie Pawliło? No chyba teraz ogólnie już zdjęcia nam nie będą działać. O, zrobiło się ciemno i znowu jesteśmy w magazynie? Co jest grane? Nie wiem, ale dzięki, że mnie wypuściłyście. W sumie nie wiem z jakiego powodu, ale te posągi broniły tego łoma, czy łomu, nie wiem jak się mówi, ale broniły go normalnie, jakby to był jakiś święty graal, co jest bez sensu. I znowu musimy stąd wyjść. I znowu oczywiście nie udało nam się uwiecznić tej baby. I nienawidzę tego korytarza, normalnie aż mi się płakać chce, jak nim idę. Nie wiem, czy zamykać oczy, czy spitalać. Masakra. Tam chyba nic nie ma w ciemności tym razem. Dobra, mamy łom, więc wracamy do naszej deski. Tym razem na pewno uda nam się ją otworzyć. Chociaż ona tak odstaje, że pewnie i rękami byśmy to zrobili, ale załóżmy, że się nie dało. Lewitujący łomie, wybieram cię. Dawaj, jest. Mamy tutaj obrączkę. I jest to obrączka naszej babci. Czyżby to był jeden z przedmiotów bardzo dla nas cennych, które musimy poświęcić w rytuale? Nie wiem, ale właśnie doznaję kolejnych halucynacji i piszczenia w głowie.
Wkurza mnie ten element w grze, bo aż mi w uszach piszczy normalnie. Tak, wiem, panie bohaterze, ja też bardzo chcę się wydostać z tego domu, ale my chyba jesteśmy dopiero w połowie niestety. Tym razem narysowaliśmy krzesło. Wygląda jakby stało na środku oka. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę. Tym razem nie ma tutaj żadnych karaluchów, ale takie bardziej dosadne wytłumaczenie, zwrócenie uwagi na to, że coś nas obserwuje. Przynajmniej tak mi się to kojarzy. Na szczęście wiem, co to za pokój i wiem, co to za krzesło. Jest to ten pokój, który odwiedziliśmy na samym początku. Ten dokładnie, w którym znaleźliśmy nasz urodzinowy prezent, czyli aparat. I trochę się tu pozmieniało. Przybyło nam więcej nawiedzonych statuł. Dostaliśmy też klucz i księgę odprawienia demonicznego rytuału. Świetnie. I like it. Mamy 4 statuły, na których możemy umieścić przedmioty, które są dla nas cenne, czyli obrączkę naszej babci, czaszkę Madison. Możemy umieścić również puszkę, ale żeby ją otworzyć, to musimy udać się do pokoju dziadka, warsztatu dziadka, chyba tak, to jest chyba warsztat. Do niego były potrzebne 2 klucze. Jeden z nich znaleźliśmy na początku, drugi teraz, więc możemy się tutaj wreszcie dostać. No i najpierw musimy uruchomić tą maszynę, czyli znowu pobawić się bezpiecznikami w górę, w dół, w górę i w dół. Dobra, jeden mamy i został nam jeszcze drugi do włączenia maszyny. Góra, dół, góra. I mamy, ale jestem świetna, ułożyłam 2 za jednym zamachem, w sensie za pierwszym podejściem. Nie, no prankuję was, tak serio to wycięłam to w postprodukcji, nawet tego nie zauważyliście. Cóż, ja po prostu cenię wasz czas. Dobra, otwieramy puszkę i w puszce, słuchajcie, znajdują się to paskudne, brudne zdjęcia, no bo leżały w końcu w studni. I bierzemy też ciapciak, w sensie przecinacz do metalu i idziemy. Odłożymy sobie najpierw puszkę, żeby sobie zwolnić miejsce w ekwipunku, ale najpierw zgarniemy jeszcze tą drugą puszkę z tego pierwszego domu. I tutaj również są jakieś części ciała. Czyżby to byli nasi poćwiartowani rodzice? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nie. Ale umieszczamy jedną puszkę i drugą. Hop. Ale te puszki mają slow-mo. I lewitują. Dobra. I teraz nasze statuły zapłakały, a nam coś zaczęło dobijać się do tej mikroszafki. Ale nie możemy jej jeszcze otworzyć, bo nie mamy kodu. I patrzcie, znowu znajdujemy masę karaluchów, a koło nich kasetę, więc czeka nas kolejne emocjonujące nagranie, w którym pewnie dowiemy się kolejnej bardzo ciekawej rzeczy o naszym opętaniu, więc sprawdźmy to. I gość, który się na niej nagrał, chce nas ostrzec, jak niebezpieczne są demony. Jakbyśmy tego już nie widzieli. Opowiada nam o tym, że był świadkiem egzorcyzmów, że nie wszyscy przeżyli i że te istoty są silniejsze od nas, no bo są już martwe. I po prostu bawią się z nami, sprawiając nam ból. A nasz ból daje im siłę. No i oczywiście, że jak już się uczepią, to się ich nie da odczepić, że bawią się naszymi ciałami, umysłami, dopóki nie znajdą tego, czego szukają. I informuje nas również, że przeprowadzi śledztwo w sprawie tej kobiety, czyli Madison, i odezwie się, jak już coś znajdzie. No i oczywiście też to, że ma wszystko trzymać z dala od nas. Niestety, jak widać, za bardzo się to nie udało. I pozbyć się aparatu, który magicznie dostaliśmy. No więc pewnie był to prezent od tego demona. Świetnie. No okej, lepiej znajdźmy jakiś sposób, żeby wyjść z tej sytuacji. Po raz kolejny doświadczamy jakichś halucynacji. Ciekawe, co tym razem nam się przyśni. Błagam, skończcie już to piszczenie. Rogi. Tym razem są to rogi. Rogi widziałam i wy zapewne też widzieliście. Znajdują się nad telewizorem w salonie. I przy rogach znowu nie ma żadnych karaluchów. Ciekawe. Dobra, robimy fotkę. I mamy pierwszą cyfrę do kłódki. Nasza cyferka to 8. No to zostały nam już tylko 3 i statua zniknęła. Co tu się zadziało? Nie, znowu jest ciemno. To tylko kolejna halucynacja. No to znaczy, że może szybciej poznamy kolejny numerek. Kurczę, tyle już na bas grał w tym zeszycie i ja jakoś nie zauważyłam, żeby jego talent plastyczny się poprawił. No ale co tym razem narysowaliśmy? Tym razem mamy żarówkę. Czerwoną żarówkę. Ta czerwona żarówka to mi się kojarzy z piwnicą, jak było ciemno i czerwono, więc wyłączmy generator i zróbmy sobie wycieczkę po ciemnym, czerwonym domu. No, najfajniejszy moment tej gry, zdecydowanie. Nie, to w ogóle nie jest przerażające, w ogóle, absolutnie. Ale
Słyszycie to? Nagle słyszymy dzwonek do drzwi. Ogólnie to ja przez całą tą grę myślałam, że drzwi wejściowe to są te drzwi, które prowadzą do warsztatu dziadka, w którym przecinaliśmy puszkę, a tymczasem okazuje się, że one są totalnie po drugiej stronie i znajdują się tutaj. Niezła schiza, serio? Tym bardziej, że nasze drzwi wejściowe prowadzą nas do jakiegoś mauzoleum. Bardzo ciekawego miejsca, w którym będziemy bawić się po raz kolejny ze zdjęciami z głosu, z radia, z głośnika, nie mam pojęcia, ale dowiadujemy się, że według oficjalnych źródeł Madison zamierzała zamordować 7 osób i wszystkim osobom, które zamordowała, robiła zdjęcia, jednocześnie je okaleczając. I w sumie nie do końca wiadomo, czy to była część jakiegoś większego rytuału, czy po prostu była crazy. Podejrzewam, że jedno i drugie. Może była tak samo opętana jak my. Któż to wie? Jest taka szansa. W każdym razie teraz my też biegamy jak wariaci z aparatem i cykamy fotki. Musimy teraz odwalić za nią robotę i wjeżdżając na pierwsze piętro, szukamy jej pierwszej ofiary, czyli jej własnego 75-letniego ojca. Musimy odnaleźć jego kryptę i patrząc po tych wszystkich kryptach, to wydaje mi się, że jest to ta osoba, bo ma to samo nazwisko co Madison i ma 87 lat. Cykamy foteczkę i na kolumnie powinna się ustawić odpowiednia liczba. Teraz jedziemy sobie na drugie piętro, które jest bardzo niefajniutkie, ponieważ jest to najciemniejsze piętro. I tutaj szukamy drugiej ofiary Madison, czyli jej własnej matki. Kobiety, która ma 71 lat. Więc znowu szukamy krypty kogoś, kto ma tak samo na nazwisko i jest 71-letnią kobietą. W sumie te zagadki tutaj są całkiem fajne, troszeczkę jak zabawa w detektywa na podstawie znajdź dowody. Teraz wjeżdżamy na piętro trzecie i na piętrze trzecim będziemy szukać 27-letniego mężczyzny. I tutaj on już chyba nie był spokrewniony z Madison, więc na pewno nie będzie miał tak samo na nazwisko, ale ma 27 lat, więc zaglądamy w pierwszą dziurkę. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest wszystko pozakrywane. Kolejną mamy tu. I tutaj mamy kogoś, kto ma lat 89, więc to raczej nie jest ta osoba. Tu mamy zamknięte, więc użyjmy naszego super, hiper, bardzo potrzebnego w tej grze młoteczka. Rozwalmy to i zobaczmy, czy to jest ta krypta. No, dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Drake, który ma 27 lat. Facet 27 lat, zgadza się. Strykamy foteczkę. No i teraz biegniemy na piętro czwarte. Zauważyliście, że tutaj nic nas za bardzo nie straszy? Przynajmniej na razie, więc jest to całkiem pocieszające. Nie jest takie najgorsze to miejsce, nie jest tutaj też najciemniej, więc jest git. Czwarta ofiara to jest, słuchajcie, kobieta, która miała lat 35 i też nie była spokrewniona, więc również szukamy kogoś o innym nazwisku. Zaglądamy w tą dziureczkę pierwszą i tutaj mamy Lynn, ale nie widzimy do końca drugiej daty, więc musimy obczaić inne, czy przypadkiem tam gdzieś ich nie ma. Jeżeli nie, no to, że tak powiem, zostanie nam tamta jako ostatnia opcja. Tutaj mamy Ashley. O Jezu, mieliście nas nie straszyć. Mieliśmy Ashley, ale ona miała niewiele lat, więc musi to być tamta pierwsza babeczka. No i wszystko się zgadza, bo teraz zaczęło powtarzać, że my jesteśmy kolejną ofiarą. To mi się nie podoba, ale musimy wjechać na 5. piętro, żeby dokończyć dzieła. Bardzo niepokojąca sytuacja, słuchajcie. Ja nie chcę być 5. ofiarą. Chociaż zastanawia mnie to w tej grze, no bo jeżeli my jesteśmy 5. ofiarą, to kto jest 6. i 7? Dobra, cykamy sobie fotę w lustrze i dzięki temu mamy klucz z zegarem, więc wydaje mi się, że jest to do pokoju dziadka, tego z zegarami, które słyszymy jak cykają przez ścianę. Zjeżdżamy teraz na parter i spitalamy stąd, bo ja nie chcę tutaj spędzić ani minuty dłużej. Coś czuję, że teraz zaraz mnie coś zeżre. O Jezus Maria, dobrze, że tego nie widziałam, bo miałam akurat wyciągnięte zdjęcie. Wydaje mi się, że coś tam wyskoczyło. W każdym razie mamy też odblokowany kolejny kod do kłódki. Matko Boska, czemu ona się pojawiła w mojej windzie? Myślałam, że ona nie przechodzi przez kraty. Jezus, aż się popłakałam. Dramat. Nie grajcie w tą grę sami. Jezus Maria. Wszędzie jest pełno karaluchów. Nie lubię karaluchów. Szybciej, Windo, zjeżdżaj. W sensie nie spadaj, tylko zjeżdżaj. Go Power Rangers. Mam wrażenie, że zjeżdżam do samego piekła, tak długo to trwa. Dobra, wreszcie jesteśmy na dole. Spitalajmy stąd, zanim po raz kolejny nas coś dopadnie. Wracamy do naszego czerwonego domu. I pierwsze co musimy zrobić, to włączyć światło, bo... O, właśnie, bo błądzę. Zgubiłam się, poszłam nie w tą stronę.
Gdzie tu są drzwi? Tu są drzwi. Tędy wychodzimy, tędy wychodzimy. Idziemy włączyć światło, bo ja nie chcę tędy chodzić po ciemku, za bardzo się boję. I muszę iść po ścianach, bo nic nie widzę, co tutaj się dzieje. Dobra, wyszliśmy do salonu, tu już przynajmniej będzie coś widać. Zmieniam zdanie, w tym czerwonym świetle jednak wszystko jest jeszcze bardziej creepy. Już schodzimy po schodach i włączamy generator. Będzie troszeczkę lepiej. I teraz, skoro już mamy go włączonego, to idziemy obczaić, co się dzieje w pokoju z zegarami. Bo czeka nas tam kolejna zagadka, ale najpierw musimy oczywiście się do niego dostać. Dobra, otwieramy i schodzimy. O nie, znowu mamy te halucynki. I piszczenie. Proponuję wyjąć słuchawki z uszu, żebyście tego nie słyszeli. No chyba, że oglądacie mnie na głośnikach, to macie przekichane. Zgadza się, panie bohaterze, to coś się tobą bawi. I podsyła ci jakieś halucynki, tym razem ci pokazuje TikTok. Super. Mogłoby pomóc nam, podając rozwiązanie zagadki, a nie pokazywać nam zegar. Już to obczailiśmy, że musimy coś zrobić z zegarami. Czemu te drzwi tak skrzypią? Nie wiem, ale dostaliśmy się do zamkniętej szuflady i mamy tutaj kombinację do sejfu. Trzeba ją zapamiętać. Druga karteczka z kombinacją do sejfów, jeżeli dobrze pamiętam, to jest w toalecie. Więc musimy szybciutko pobiec do toalety, gdzie jest toaleta, nie z tej strony. I zapamiętać ją, żeby otworzyć sejf. Dobra, mamy tutaj drugą kombinację. I teraz biegniemy do gabinetu, bo tam był sejf, a nawet 2 sejfy. Ale z kombinacją do tego drugiego musimy jeszcze troszeczkę poczekać. Otworzymy przynajmniej jeden i zobaczymy, co nas ciekawego tam spotka i do czego będziemy mogli wykorzystać to, co znajdziemy. Tylko najpierw musimy przejść przez cały ten dom. Ogólnie to ja ten zegar uważam za najbardziej creepy rzecz w tym domu. Kto to tak wymyślił, żeby on stał w takim czerwonym czymś i straszył? Nie wiem. Dobra, naszą kombinacją było 11 w lewo, 9 w prawo i 5 w lewo. Więc taką też wprowadzamy do sejfu i jeżeli wszystko wprowadzimy poprawnie, to powinien nam się sejf otworzyć. Okej, wprowadzone i zgadza się, sejf się otworzył, a w nim mamy tarczę zegara i notatkę. Notatkę, która jest skierowana do naszego ojca Johna, od jego ojca, czyli naszego dziadka, który spisał ją dla niego po to, żeby mógł zrozumieć wszystko, co dzieje się teraz w jego umyśle i rozwiązać zagadkę z zegarami. Wspomina również, że jego matka wcale nie była chora i że Blue Nis istnieje naprawdę, ale niestety żaden specjalista nie był w stanie ustalić przyczyny jej choroby, więc prawdopodobnie ona też była szalona. Wspomina również o tym, że dziękuję za to, że mógł cieszyć się 2 wnukami, Luką, czyli nami, i Chanel, która być może, uwaga, jest to teraz moja teoria spiskowa, być główną bohaterką, bo to jest chyba ona, tak mi się przynajmniej wydaje, kolejnej części Madison, no bo w sumie nie mamy tutaj żadnej więcej wzmianki o niej, żeby coś się z nią stało. No chyba, że coś przeoczyłam, ale jeżeli nie, to może ona również jest opętana, w sumie cała ta rodzina jest opętana. Wracając do naszych zegarów, jesteśmy z powrotem w pokoju z zegarami i teraz musimy rozwiązać bardzo ambitną zagadkę, która polega na tym, żeby odpowiednią tarczę z odpowiednim ułożeniem wskazówek zegara włożyć w odpowiednie miejsce. Teraz akurat wydaje mi się, że ta tarcza z sejfu nie pasuje do żadnego z tych zegarów, więc musimy iść poszukać innych... Matko Boska. Innych tarcz. Inne tarcze znajdują się w innych zegarach porozkładanych po całym domu. Z tego co pamiętam, to jeden był w kuchni i znajduje się on w tym miejscu. Teraz, żeby uwolnić tamtą tarczę, to musimy włożyć tą starą i ta, z tego co pamiętam, już będzie pasowała nam do naszego zegara, więc teraz śmigamy z powrotem do pokoju na dół, żeby ją włożyć. Niestety w tej zagadce jest całkiem sporo biegania, ponieważ tych zegarów jest kilka i tak jak mówię, są porozkładane po całym domu. No ale niestety musimy przez to przebrnąć. Teraz trzeba odszukać, który to był zegar z takimi wskazówkami. 2 położone bardzo blisko siebie, to nie ten, to będzie chyba ten. Tak, to jest ten, zgadza się. Więc tą tarczę wkładamy teraz na dół i wyjmujemy tą z góry. Teraz trzeba zobaczyć, czy ta z góry pasuje nam do jakiegoś zegara. Do tego nie, do tego też nie. I tutaj też nie. Co oznacza, że będziemy musieli szukać kolejnej tarczy i z tego co pamiętam, drugi zegar znajdował się na strychu. Więc biegniemy na strych, wspinamy się po drabinie i zaraz zobaczymy, czy ta tarcza będzie dla nas przydatna, czy również nie i też będziemy musieli ją zamienić.
Podmieniamy, wyciągamy tą. Niestety nie pamiętam, czy takie wskazówki mieliśmy. Jeżeli ktoś ma odrobinę ambicji, kartkę i ołówek, to mógłby sobie pozapisywać te godziny tak naprawdę, ale mi się nie chce ich spamiętywać, więc po prostu z każdym będę biegać osobno. Być może jest to błąd, być może nie, nie wiem. Natomiast już sprawdzam i tak, ten zegar pasuje nam tutaj na początku, więc nie jest tragicznie, po prostu wyjmujemy kolejny i ten kolejny też nie był nigdzie, więc niestety znowu musimy z nim biec. Trzeci zegar znajduje się niestety troszeczkę dalej, na samym początku, w tym pierwszym korytarzu, do którego weszliśmy i tam musimy biec. Boże święty, Madison, uspokój się, babo, ile razy będziesz mi wyskakiwać. W tym pierwszym korytarzu, w którym wieszaliśmy portret dziadka, dokładnie w tym miejscu, więc tutaj wkładamy tarczę, wyciągamy tą i ta mi się kojarzy, że była, więc z nią z powrotem śmigamy do piwnicy. No, o, kto przewraca krzesło? Przepraszam. Nie dość, że tutaj jest bałagan, to jeszcze krzesła przewracacie. Serio. Dobra, już prawie jesteśmy i za chwileczkę sprawdzimy ten zegar. Jeżeli to nie będzie ten, to mamy jeszcze jeden, chociaż chyba i tak będziemy go potrzebować, więc w sumie nie ma to znaczenia. Ten będzie nam pasował w tym miejscu, zgadza się, więc ten zabieramy i biegniemy do tego czwartego zegara i tym czwartym zegarem jest ten, który znajduje się koło gabinetu. Kojarzycie go, ten przy czerwonym świetle, którego serdecznie nienawidzę, ponieważ za każdym razem mnie straszy. Coś czuję, że on jest tak specjalnie zrobiony, żeby po prostu przerażał. No ale nic, wybaczam Wam, bo wiadomo, ta gierka to horror, tak ma po prostu być. Ok, podchodzimy do zegara, wymieniamy tarczę na tą, która jest nam potrzebna. No i oczywiście z powrotem śmigamy do pokoju z zegarami. Tak, mówiłam, że tutaj jest dużo biegania i znowu nas ta baba straszy. Babo, weź się odczep, ja próbuję Ci pomóc, a Ty tu za każdym razem wyskakujesz mi na twarz i mnie straszysz. Nie ogarniam jej, o co jej chodzi. Raz nam wskazuje drogę i pomaga, a za chwilę nas straszy. No chyba, że jej się wydaje, że nas nie straszy, tylko jest jakaś dopingująca cheerleaderka, która wyskakuje z pomponami i mówi uda Ci się, ale słuchaj babo, to zdecydowanie nie działa. Dobra, dobiegliśmy do mety. Mamy ostatnią tarczę zegara, umieszczamy ją we właściwym miejscu i jak widzicie teraz wszystkie nasze zegary dookoła zaczynają wariować. Co sugeruje nam, że rozwiązaliśmy tą zagadkę prawidłowo i za chwilę wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał. No dobra, ale już nie przesadzajcie, mogłybyście skończyć zegary. Ile można mrygać i się wiercić? Stop. Okej, uspokoiły się i teraz możemy przejść do dalszego etapu. Oczywiście, żeby to zrobić, musimy zrobić zdjęcie. Zgadza się, dzięki czemu otwierają nam się drzwi i za tymi drzwiami znajdujemy zegar. Na razie nic nam to co prawda nie mówi, ale musimy opuścić to pomieszczenie, no bo zagadka została rozwiązana i nic tu więcej po nas. Wychodzimy sobie na korytarz i nagle doznajemy kolejnej halucynacji. Dla nas to fajnie, bo to oznacza, że za chwilę otrzymamy kolejną wskazówkę, co mamy robić dalej, natomiast dla głównej postaci nie za bardzo, bo gdybym ja była na jego miejscu, to chyba bym wymiękła. Tak w sumie to już jesteśmy całkiem daleko w naszej rozgrywce i tym razem po halucynacjach otrzymujemy kombinację, czyli szyfr do sejfu, natomiast korzystając z okazji, że jesteśmy koło toalety, a tutaj również mamy jeszcze pewne elementy, z którymi możemy podziałać, to najpierw otworzymy sobie zamkniętą ubikację i wyciągniemy z niej to, co się w niej znajduje, a znajduje się w niej, jak widać, coś na kształt odważnika, ciężarka, jak zwał, tak zwał. Natomiast teraz chwilowo z toalety nie wyjdziemy, ponieważ musimy przeczekać dialog z przeszłości naszych dziadków, a właściwie kłótnia, która dotyczy Blue Nisa, ponieważ jak już wcześniej się dowiedzieliśmy, nasza babcia Ela wierzy mocno w jego istnienie i uważa, że wszystko, co się z nią dzieje, jest właśnie za sprawą tej opętanej książki, natomiast nasz dziadek za bardzo w to nie wierzy i uważa, że ona po prostu jest szalona i wszystko, co się z nią dzieje, jest po prostu wynikiem jej choroby. Jedno i drugie jest uparte i bardzo mocno wierzy w swoją rację, więc doszło do tej kłótni, po której nasza babcia stwierdza, że zabiera Johnego, czyli naszego ojca i wynoszą się z tego domu, bo nie chcą tutaj po prostu być, a nasz dziadek ma zostać ponoć sam na sam ze swoimi zegarami i skończyć w samotności. Kłótnie kończy trzask drzwi i nagle ktoś zaczyna pukać do tych naszych i próbuje się do nich
dostać, światło złowrogo gaśnie, ale w sumie nic więcej się nie dzieje, po czym nagle drzwi otwierają się i jesteśmy wolni. Więc teraz możemy z powrotem udać się do gabinetu, aby otworzyć safe. Kombinacja do safe'u składa się z 3 cyfr, które narysowaliśmy w postaci strzałek z kreseczkami podczas naszej halucynacji i mamy ją w naszym notatniku. Każda kreseczka to 1 punkcik w obrocie, w stronę, w którą wskazuje strzałka. Brzmi to bardziej skomplikowanie niż jest w praktyce, więc pokażę Wam, o co chodzi. Przechodzimy do naszego notatnika i jak widzicie, pierwszy mamy obrót w lewo na 4 kreseczki, następnie w prawo na 8 i w lewo na 3, czyli nasz szyfr do sejfu to 4 w lewo, 8 w prawo i 3 w lewo. Przy czym nie sugerujcie się moim szyfrem, ponieważ z tego co zauważyłam, to on za każdym razem się zmienia, więc u Was prawdopodobnie będzie inny. Dzięki temu, że otworzyliśmy safe, otrzymujemy kluczyk do pokoju Johnego, czyli do naszego taty, który znajduje się na całe szczęście niedaleko, zaraz jak wyjdziemy sobie tutaj z tego holu, gdzie wcześniej były drzwi wejściowe, o, dokładnie w tym miejscu. Jest to, słuchajcie, ostatnia zagadka w tym domu, bo za chwilę przejdziemy do nowego etapu. I tutaj mamy bardzo ciekawą zagadkę z odważnikami, więc jak widzicie ten zegar i odważnik z toalety bardzo nam się przydadzą. Mamy tutaj 4 miejsca na zawieszenie odważników, a musimy to zrobić w kolejności takiej, jak wskazuje nam zagadka. Według zagadki, aby uratować ptaka, czyli podnieść klatkę na końcu pokoju, królik wyskoczył w powietrze, opuszczając wszystkich swoich przyjaciół, czyli znajduje się na samej górze. Wąż jest pod szczurem, a na samym dole w głębinach pływa rekin. Co oznacza, że haczyk z rekinem dostaje największy i najcięższy odważnik, ten z królikiem najlżejszy, czyli zegar. Następnie mamy szczurka, który dostaje ten mały betonowy bloczek z toalety i na końcu mamy węża, który dostaje ten średni odważnik. Dzięki czemu nasza klatka może zostać podniesiona, ale żeby do tego doszło, musimy oczywiście jeszcze zrobić zdjęcie. Dzięki temu odblokowujemy książkę. Tak, jest to dokładnie ta książka, o której nasza babcia mówiła, że jest opętana. Możemy w niej przeczytać smutną historię Blunisa, czyli samotnej i nieznanej istoty, która zawsze pozostawała sama, lecz pewnego dnia podczas 2-dniowego snu straciła swoje oczy i obudziła się w totalnej ciemności. Jej oczy wypadające rozbiły się w pył, ale Blunis nie wiedział o tym i szukał ich na kolanach tak długo, aż te zrobiły się sine i obolałe. I szuka ich w dalszym ciągu, no bo nie ma pojęcia o tym, że one zniknęły. Dlatego też musimy uważać, jeśli na niego się natkniemy, ponieważ prawdopodobnie będzie chciał zabrać nasze oczy. Blunis nie widzi, ale bardzo dobrze słyszy, a to, czego boi się najbardziej, to światło. No i skończyliśmy czytać książkę, a nagle okazuje się, że nasz pokój się zmienił i jest jakimś pokojem dziecinnym, na którego środku jest jakaś dziwna dziura. Nie możemy wyjść, a to oznacza, że należy zrobić zdjęcie. Robimy i wychodzimy. Natykamy się na Blunisa, który gasi nam światło. Już na starcie musiał nam pokazać swoje rogi. I teraz cała zabawa polega na tym, że musimy odnaleźć jego oczy. Oczy, które będą znajdowały się w gramofonach. Będziemy musieli grać piekielnie upierdliwą i irytującą muzykę. Nie wiem jak wy, ale ja jej serdecznie nie lubię, zwłaszcza jak nie możecie tego długo znaleźć i musicie ciągle tego słuchać. Oczywiście szkopuł jest jeszcze taki, że grając tą muzykę będzie ganiał nas Blunis i możliwe, że wyskoczy. Może to zrobić dosłownie w każdym momencie, więc nie dość, że musimy tego słuchać i skupiać się na tym, czy on nie idzie, to jeszcze z tego gramofonu wcale oczy Wam wypaść nie muszą. Jak widzicie, rozkład domu się zmienił, pokoje wyglądają inaczej i w każdym z nich znajduje się, znaczy nie w każdym z nich, ale w większości z nich znajdują się gramofony. Muzykę musimy grać tak długo, aż wyskoczą z niej gałki oczne, albo takie z źrenicami, które nam są potrzebne, albo totalnie puste, które są beznadziejne, bo oznaczają, że musimy robić to po raz kolejny.
A im dłużej to trwa, tym większa szansa na atak Blunisa, więc musicie być ubezpieczeni i mieć aparat w gotowości, aby w razie czego móc strzelić mu fotkę. Na szczęście zdarzyło mi się to na korytarzu, co jest najłatwiejszą opcją, ponieważ mamy go prosto przed sobą i nic go nie zasłania, bo nieraz zdarzyło mi się już w tej grze, że próbowałam zrobić mu fotę, ale zasłaniała go jakaś belka albo drzwi, więc błysk go nie złapał, nie oślepił i on nie uciekł i po prostu mnie załatwił. Jak widzicie, podchodzę do kolejnego gramofonu, licząc na to, że tym razem tutaj wypadną mi oczy. Niestety w bardzo dużej mierze zależy to od farta, bo gramofonów jest kilka, bodajże 6 czy 7, nie pamiętam dokładnie, ale no sami widzicie jaką macie szansę na 7-2. Jak wam się przyfarci, to wypadną wam z pierwszych dwóch, a jak nie, to będziecie biegać po całym domu i będziecie musieli słuchać dosłownie muzyki ze wszystkich tych, a to jest najgorsze co może być, bo ta muzyka nie dość, że jest paskudnie trzeszcząca i irytująca, to jeszcze musicie wsłuchiwać się w te wszystkie trzaski i zgrzyty podłogi, że aż się włosy jeży na głowie, bo musicie uważać na to, czy Blunis na was nie wyskoczy. No po prostu to jest jedna wielka tragedia ten etap. Jedyne co mnie pociesza to, że to już końcówka. Mamy pierwsze, słuchajcie, oko z gramofonu. To oznacza, że zostało nam jeszcze tylko jedno, ale słyszę właśnie, że biegnie do nas Papcio Smurf, więc poczekam na niego, żeby mnie zaraz nie dorwał. Mamy go. Dobra, i pocieszający jest kolejny taki fakt, że jak zrobicie mu fotkę, to on potem ma taki cooldown, że przez jakiś czas do was nie przychodzi ponownie, więc jeżeli mu strzelicie fotkę na korytarzu czy gdzieś, to potem możecie bezpiecznie sobie słuchać. Przynajmniej mi się tak nigdy nie zdarzyło. Zazwyczaj jest to około, nie wiem, 30 sekund, minuty, nie wiem ile, bo nigdy tego nie wyliczałam, ale wydaje mi się, że jest to całkiem sporo czasu i na spokojnie da się taki jeden gramofon przesłuchać. Ogólnie polecam wam zaczynać od tych pokoi, które są takie największe, jak na przykład tutaj strych, czy gabinet, albo właśnie ten korytarz, bo w tych pokojach odległość od drzwi jest dosyć spora i zanim ten Blunis do was dobiegnie, to macie dużo czasu, żeby strzelić mu fotę. Najgorszym pomieszczeniem jest łazienka, bo tam gramofon znajduje się praktycznie w drzwiach, więc jeżeli on się pojawi, to respi się totalnie na was. I tam polecam wam uważać. O ile nie robicie tego challenge'u z niezginięciem na tym etapie, to właściwie luz, bo nawet jak was kropnie, to te gramofony, z tego co mi się wydaje, się nie resetują, więc po prostu te, co zrobiliście, już będą zrobione. I ponownie do nas biegnie mały zgredzik. Tutaj jeszcze nie zrobiliśmy, więc od razu jak cyknęłam mu fotkę, to mogę sobie tutaj na spokojnie to przesłuchać. I trzymajcie kciuki, żeby tym razem wypadło, bo to będzie oznaczało dla nas koniec. I jeszcze jest tak, że nie do końca i nie zawsze trzeba tą piosenkę przesłuchać do samego końca. Czasem jest tak, że na przykład w połowie już to oko wyskakuje, więc tak jak mówię, tutaj zależy dużo od farta. Oj, dużo. No i oczywiście, że mi nie wypadło i muszę biec teraz do kolejnego gramofonu. Oczywiście wy tutaj macie farta, ponieważ oglądacie to już troszeczkę na speedzie. Ja wam to przyspieszę, bo gdybyście mieli razem ze mną biegać w normalnym tempie i tego szukać, to byście wszyscy oszaleli od tej muzyki i byście chyba, nie wiem, oglądali mnie z wyciszonym dźwiękiem, gdzie my jeszcze nie byliśmy. To jest najgorsze, że ten dom jest teraz takim labiryntem, tu się wszystko tak poprzestawiało, że ciężko jest się odnaleźć, a jeszcze te wszystkie zgrzyty i znowu do nas biegnie Blu. Gdzie ty jesteś, małe zgredzie? Tam daleko, to poczekam trochę, aż podbiegnie bliżej. Dobra, mamy go i okej, mam nadzieję, że to już będzie to, bo wydaje mi się, że chyba wszystkie gramofony już zrobiłam, może oprócz tego w łazience, więc mam nadzieję, że nie będę musiała do niego iść, bo on jest najgorszy i tragiczny. Nie, tutaj nam oko szybko wyszło, ale niestety wyszło nam złe oko, więc o nie, chyba nam został tylko i wyłącznie ten z toalety, którego bardzo serdecznie nie lubię. Co oznacza też, że muszę przebiec cały dom z powrotem, bo on znajdował się po drugiej stronie. Od tej strony, gdzie nam Blunis na początku się pokazał, co nam się tam wychylił zza farmugi. Tutaj już po tej stronie nie mamy żadnego. No to trzeba mieć fart, żeby nie dość, że przejść wszystkie te gramofony, to jeszcze mieć ostatnie oko prawdopodobnie w tym ostatnim i najgorszym, którego się nie lubi, którego się zachowało na koniec. Bo gdybym go zrobiła od razu, no bo przecież tam byłam, bo robiłam ten w tamtym gabinecie, to prawdopodobnie już byśmy mieli to dawno z głowy. Co za złośliwość losu. No nic, dobra, gramy go. Mam nadzieję tylko, że szybko wyskoczy, nie będę musiała tego słuchać do końca. Chociaż znając życie, będę musiała słuchać tego do końca. I ta muzyka wryje mi się w pamięć tak długo, że nie wiem, będzie mi się po nocach chyba śniła. Dobra, wyskakuj oko, błagam, wyskakuj, bądź dobrym oczkiem. Pocieszające jest tylko to, że jak wyskoczy nam tutaj już dobre oczko, to jesteśmy bardzo blisko tego pokoju dziecięcego, do którego te oczy musimy zanieść, więc jedyny dobry element z tego, że musiałam tu przyjść do tej toalety.
No i to, że robiłam zdjęcie przed chwilą Blunisowi, to znaczy, że mi tu nie wyskoczy. Tak, słuchajcie, mamy to. Mamy drugie oko. Aha, nie wyskoczy, a ja już go tu słyszę, że on biegnie i trzeszczy gdzieś. Chyba po drugim oku się aktywował. Dobra, poczekam na niego w tym pokoju, bo tutaj jest w miarę bezpiecznie. Przynajmniej tak mi się wydawało, że biegł. Gdzie on jest? Patrzcie, skąd on biegł. On chyba z tamtego pokoju biegł. Matko, jak daleko. Dobra, ale w każdym razie capnęliśmy go i teraz sobie na spokojnie, bezpiecznie możemy iść do pokoju z dziurą na oczy, do której musimy je wrzucić. Pierwsze. Go i drugie. No i dobra. No i teraz chyba pozostało nam... O, zrobiło się ciemno. Nie wiem, co tu się dzieje, ale chyba Blunis jest zły, chociaż nie powinien być, bo przecież pomogliśmy mu odzyskać oczy. Dobra, robimy chyba fotę, bo to jedyne, co nam zostało tu w tym pomieszczeniu. O Jezu, tylko nie ta muzyka beznadziejna na koniec. A i dostaliśmy, słuchajcie, ostatnią cyferkę potrzebną nam do kłódki w pokoju z krzesełkiem. Więc superancko. Nie no, błagam, nie mówcie mi, że ja teraz muszę odsłuchać całą tą nutę. Oh my god. Okej. I believe you. Chyba nas zeżarł, albo nas nie zeżarł. Nie zeżarł nas, bo obudziliśmy się z powrotem w pokoju. No i teraz mi powiedzcie, czy to nie była znowu kolejna halucynacja? Chociaż tym razem jestem już trochę ranna, więc może nie do końca. W każdym bądź razie, moi drodzy, jesteśmy teraz w ostatnim etapie, ponieważ właściwie musimy się wyczłopać z tego pokoju i iść otworzyć kłódkę w pokoju z krzesłem. Zrobimy to na speedzie, bo normalnie tym korytarzem to chyba podążalibyśmy 10 minut, przysięgam, kulejąc i jeszcze będzie nas tutaj Madison straszyć albo prowadzić, jak kto woli, no bo tak generalnie to tutaj przynajmniej nie wyskakuje nam już na twarz, tylko po prostu pojawia nam się, sugerując, gdzie powinniśmy podążać, chociaż z drugiej strony tak naprawdę nie możemy zrobić nic innego, jak tylko za nią iść, ponieważ wszystkie drzwi się zamykają, nie możemy wyciągnąć aparatu, ani nie możemy zrobić nic innego, więc wyglądałoby to trochę, jakby dom wracał do ustawień fabrycznych. Tak to trochę wygląda jak z Jumanji, wszystko wraca na swoje miejsce. Teoretycznie, bo obrazy na przykład spadają, chociaż nie były wcześniej pospadane. No, ale mniejsza większość to już takie nieistotne szczegóły. Korzystając jeszcze z tego, że mamy teraz chwilę człapania się, zanim ja do tego krzesła dojdę, to możecie dać mi znać w komentarzu, co jeszcze z Madison potrzebujecie jako tutorial, bo w momencie, w którym oglądacie ten film, to na kanale jest już film ogólnie ze wszystkich osiągnięć i jest też film z czerwonymi i niebieskimi znajdźkami. No i teraz jest właśnie ten speedrun pokazujący ogólne przejście i właściwie większość zagadek. W sumie to nawet wszystkie zagadki, no bo niczego tutaj nie pomijałam, tylko ewentualnie przyspieszałam niektóre fragmenty, żeby to nie trwało tygodniami, więc dajcie znać, co chcecie, a my już tutaj docieramy do naszego sejfu i musimy odnaleźć cyferki pasujące do kłódki. Mamy 2, 3, 5 i pierwsza to była 8, czyli ustawiamy je w kolejności od tej pierwszej, czyli 8, następnie mamy 5, 3 i 2. No i właściwie tutaj kłódeczka nam spadła już sama i okazuje się, że ze środka dobijały się do nas prochy naszej babci. I teraz chyba otrzymamy kolejną, ostatnią wizję. Jak myślicie, co to będzie, co to będzie? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. W sumie nie głucho, bo piszczy nam w uszach. Te prochy to jest ostatni element do przeprowadzenia naszego rytuału zamiany ciał, ponieważ potrzebowaliśmy rzeczy o wartości sentymentalnej, czyli obrączki babci, 7 ofiar, czyli zdjęcia ofiar pochodzące z puszek. Chociaż ofiar miało być 7, a w puszkach były zdjęcia 4 ofiar Madison i były 2 zdjęcia z nowej puszki, 2 nowych ofiar. Prawdopodobnie był to ktoś z naszej rodziny, co wyjaśnia słowa naszego ojca z początku gry, że coś odwaliliśmy. No i brakuje nam 7 ofiary, więc 7 ofiarą chyba jesteśmy my, ponieważ tak nam sugeruje gra. Chociaż nie do końca, ponieważ wydawało mi się, że my jesteśmy zawarci w tym punkcie, że potrzebujemy ciała i żywiciela. A może to jest jakoś połączone? Nie wiem, nie mam pojęcia. Być może powstanie jakaś kontynuacja gry i zostanie to wyjaśnione. Co prawda w zeszłym roku twórcy gry informowali, że ma wyjść jakiś dodatek chyba, bo chyba to nie będzie druga część, ale jakoś do tej pory się nie pojawił i nie słyszałam nic o tym, żeby miał się pojawić, ale pozostaje nam trzymać kciuki, bo to może być ciekawa kontynuacja historii. Zwłaszcza jestem ciekawa tego, co będzie dalej z nami, no bo tutaj
tutaj, jak widać, dopełniliśmy wszelkich formalności, jeżeli chodzi o rytuał zamiany ciał i widzimy też, jak Madison do nas się zbliża i dosłownie w nas włazi, więc prawdopodobnie zostaliśmy jeszcze bardziej opętani, o ile dało się jeszcze bardziej opętać, w sensie tym razem to ona może przejęła nasze ciało, więc jestem ciekawa bardzo, co mogłoby być zawarte w kontynuacji. Super creepy momentem jest ten, w którym aparat jeszcze strzela nam na koniec Sweetfocie. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy ktoś z Was już dotrwał do takiego momentu, ale jeżeli to zrobicie i obejrzycie do końca, to na końcu okazuje się, że my, mimo że jakby umarliśmy, to jeszcze łapiemy oddech, jakbyśmy ożyli. I pytanie, czy to my ożyliśmy, czy my opętani ożyliśmy, czy ożyła Madison? Dajcie znać w komentarzu, jestem mega ciekawa Waszej opinii. Napiszcie koniecznie, co chcecie zobaczyć w kolejnych odcinkach, a ja dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych fascynujących filmach. Pa!